Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak przestałem robić cokolwiek przy akwarium i wyglądało ono dobrze jak nigdy wcześniej. Dlaczego tak się stało oraz moje przemyślenia na ten temat już w tym filmiku. Bardzo wielu z Was na pewno spotkało się z sytuacją, w której bardzo usilnie dążyliście do określonych parametrów, do tego, żeby wszystkie koralowce były idealnie napompowane, żeby zoptymalizować maksymalnie ich wzrost. A w momencie, jak już troszeczkę zabrakło Wam tego zapału, po prostu też niektórzy zniechęciliście się brakiem jakichś super zauważalnych efektów, albo w ogóle jakichkolwiek, to postanowiliście nie robić nic. I wtedy najczęściej w odstępie kilku tygodni, czasami nawet kilkunastu, nagle akwarium zaczyna wyglądać tak dobrze, jak nigdy wcześniej nie wyglądało. I problemem jest to, jeśli w tej sytuacji nie zauważymy, że to nasze działania te kilka tygodni czy dni wstecz miały przełożenie na to, co się dzieje teraz w akwarium. Bo tak jest najczęściej, a niestety bardzo często zdarza się, że nie łączymy ze sobą tych faktów i po prostu myślimy, że jeśli dalej nie będziemy robić nic, to akwarium będzie wyglądało tak samo pięknie, no bo przecież w końcu to zadziałało. Usilnie próbowaliśmy te parametry ustawiać, robić wszystko, żeby koralowce wszystkie akurat tego samego dnia, tej samej godziny były idealnie napompowane, a nie miało to za bardzo wymiernych efektów. A jeśli przestaliście to robić, to tak naprawdę te wszystkie zabiegi, które miały miejsce do tej pory, tak naprawdę one działały na korzyść właśnie tego, co macie w tym momencie. I możliwe, że to, że po prostu troszeczkę odpuściliście i nie jesteście tak nerwowi w waszych ruchach, spowodowało to, że to akwarium wygląda tak naprawdę pięknie. Niestety często spotykam się z sytuacją, w której troszeczkę zaczynamy naginać tą sytuację i skoro jest dobrze, to może lepiej nie ruszajmy. Uwierzcie mi, przez naprawdę długi czas w tej branży i słuchaniu naprawdę mnóstwo historii każdego dnia, uwierzcie mi, że bardzo często wiele osób popada w takie przejście do całkowitego zrezygnacji z pielęgnowania tego akwarium, nawet z tych podstawowych zabiegów, i niestety po czasie nagle coś się dzieje i bardzo często jest taki szok, że no jak, przecież nic nie robiłem od ostatnich tygodni czy miesięcy i było wszystko w porządku, a teraz nagle jest coś nie tak, to na pewno coś się zmieniło, na pewno tutaj użyłem jakiegoś zanieczyszczonego produktu albo coś jeszcze jest innego i rzucamy to na rzeczy, które rzeczywiście działy się pomiędzy tym momentem, kiedy to akwarium zaczęło wyglądać dobrze, a aktualnym stanem. I to tak naprawdę nie są te rzeczy, tylko to są te elementy, o które dbaliście kiedyś, a po prostu ich moc jakby już się wyczerpała. Po prostu był ten moment, kiedy zaczęliście mniej wszystko dokładnie pilnować, przestawiać, kombinować. I w tym momencie osiągnięto stabilizację i to pozwoliło tym wszystkim zwierzakom wyglądać tak naprawdę dobrze. I to naprawdę nie jest tak. Akwarium morskie czy akwarium słodkowodne samo się nie poprowadzi. Niestety, tworzymy my ten sztuczny ekosystem i my jesteśmy za niego odpowiedzialni i tak jak o niego zadbamy, taki system po prostu będziemy mieć. Nawet jeśli chwilowa, bo często też jest na przykład historia, że wyjechałem na wakacje i nagle wszystko odżyło, albo wygląda jeszcze lepiej. No tak, tylko to nie jest kwestia tego, że nikt nie czyścił kubka od pieniacza przez 2 tygodnie, to nie jest efekt tego, że sól jest zła, bo akurat nie zrobiliście podmiany, a teraz by wychodziło, że może jednak od tej soli. Nie, to jest po prostu kwestia tego, że zbiornik przez to, że był wcześniej prowadzony w sposób prawidłowy, bardzo dobry, on po prostu sobie radzi z takimi ustępstwami od normy. Jak po prostu wypadnie nam jedna podmianka w miesiącu, jeśli to nie będzie się zdarzało każdego miesiąca, albo w ogóle przejdziemy na raz w miesiącu, albo jeszcze dalej, a wcześniej robiliśmy to regularnie, no to jest tak naprawdę ta zmiana.
I tutaj powinniśmy szukać przyczyny nagłego pogorszenia po momencie poprawy. I bardzo często niestety to prowadzi do tego, że albo dochodzimy do tego wniosku właśnie, że to te działania wstecz, tylko mniej nerwowe spowodowało, że to akwarium dobrze wygląda, a nie to, że przy nim nic nie robiliśmy. Bo później niestety kończy się to tak, że po prostu skoro robiliśmy i było źle, przestaliśmy robić i było dobrze, a teraz nadal nic nie robimy i jest nadal źle, to trzeba zlikwidować i się pożegnać z tym hobby. No to jest najczęściej moim zdaniem błędny wniosek z po prostu działań, jakie podejmowaliśmy wcześniej. I wydaje mi się, że fajnie jakby jak najwięcej osób obejrzało ten odcinek i rzeczywiście zastanowiło się to w ten sposób, bo najczęściej bywa tak, że rzeczywiście pilnujecie, jesteście skrupulatni, dokładni, pojawia się moment, powiedzmy, rozprężenia, to akwarium nadal wygląda dobrze, ale ono nie będzie wyglądało już do końca swojego istnienia dobrze, tylko po prostu to za sprawą naszych działań wcześniej. I myślę, że jeśli to zrozumiemy, to albo będziemy świadomiej działać, albo zapobiegniemy po prostu rezygnacją, bo przecież nic nie działa, tak? Robimy, nie działa, nic nie robimy, to jest dobrze, a potem już nagle nie, no to trzeba to zlikwidować, bo znaczy, że nie da się nad tym panować. Nie. To zawsze będzie kluczową cechą, czyli maksymalna stabilizacja na tyle, ile jesteśmy w stanie. Nie chodzi o to, żeby każde wahania o 0,2. No i w swoim stylu odleciałem, tłumacząc wam coś, co zupełnie nie dotyczy tematu. Ale żeby nie rozwlekać moich odcinków i żeby wychodziły też troszeczkę częściej, po prostu nagram osobny odcinek o tym, jak w rzeczywistości duże są te wahania parametrów, jakie badamy w naszych akwariach i czy na pewno warto wpadać w panikę o każde dziesiąte, setne i tysięczne. Może to wydawać się proste, albo zbyt proste, albo jakimś wymyślaniem, wydziwianiem, ale uwierzcie mi, sam to przerobiłem wielokrotnie, bo też oczywiście nieraz jest bardzo kuszącą opcją po prostu nie robienie nic, bo nagle zaczęło działać, jest super fajnie i żyjmy dalej w tym śnie, no ale niestety później przychodzi wybudzenie, no i oby to nie było najmocniejsze z możliwych, czyli jakaś katastrofa, która nagle kładzie cały zbiornik, bo niestety też tak w przeszłości moim klientom się zdarzało. Także zachowajcie czujność i naprawdę nie dajcie się uśpić, że nic nie robienie tak naprawdę działa cuda, jest lepsze, bo często nawet jak czytacie takie komentarze, to są ludzie, którzy są właśnie na tym etapie, że dopiero co przestali cokolwiek robić, a nie, że tak robią od lat, bo no niestety nie przeskoczymy niektórych rzeczy. Jeśli nic nie dodamy do wody i nie zrobimy podmiany, no to te pierwiastki, które zostały pochłonięte przez zwierzęta, no to one nagle się nie zregenerują w magiczny sposób, ewentualnie wrócą do wody w niektórych przypadkach ponownie, jak ten organizm już wpadnie, a nie wiem, czy to jest najwłaściwsza forma suplementacji. Także może troszeczkę bardziej filozoficzny filmik niż jakoś tam praktyczny czy naukowy, ale moim zdaniem bardzo ważny dla w ogóle cieszenia się z własnego akwarium, bo bardzo często też spotykam się, że zamiast cieszyć się z dobrej kondycji zwierząt, to jest załamka, bo parametry nie tak jakbyśmy chcieli. No ale to nie do końca o to chodzi. Te parametry mają nam stworzyć najlepsze warunki dla zdrowia naszych korali, więc też kosztem zdrowia tych korali nie próbujmy ich na siłę nastawiać. Zwłaszcza jeśli te odbiegi od normy nie są duże. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że dałem wam do myślenia. Filmik się spodoba. Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Może kilka osób też tak miało, może właśnie przeciwnie i nadal twierdzicie, że nic nie robienie przy akwarium to jest najlepsza możliwość. Chętnie podyskutuję z wami w komentarzach. Na dzisiaj dziękuję, życzę wam wszystkiego dobrego i do usłyszenia!